chcę być tym najlepszym zawodnikiem z Polski. Jeśli jestem na najwyższym poziomie, to nie ma nikogo lepszego ode mnie. No nie okłamujmy się, TFT nie jest najbardziej dynamiczną grą. Mi się nie wydaje, żebym był jakimś takim, wiesz, punktem zwrotnym, no to dobra, teraz gram w TFT. Ja byłem takim dodatkiem. Szczerze, przy TFT zostałem na dłużej, bo byłem w to dobry. Nie wiem czemu. Na pewno gracze Ligi Legend porównują LoL'a do TFT. Riot chce, żeby nasza polska społeczność się rozwijała, żeby gracze byli coraz lepsi. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. Do Ligi Legend, w którą grałem dużo z kolegami, no bez większych sukcesów powiedzmy, wyszedł nowy tryb. Nigdy nie grałem wcześniej w taki rodzaj gry, Auto Battler, więc stwierdziłem, czemu nie, warto spróbować. No i od tamtej pory zakochałem się w tej grze, no i tak zostało do dzisiaj. Moje początki z TFT były takie dosyć naturalne, bo jak większość osób gdzieś tam wcześniej grałem w League of Legends, nagle jakaś nowa zakładka pojawiła się w kliencie, no to kliknąłem i pamiętam, że gdy kliknąłem, zagrałem jedną gierkę, to w LoL'a nie grałem już przez długi czas, potem grałem tylko i wyłącznie w TFT. Od razu przykuło moją uwagę połączenie strategii z utrzymywaniem ekonomii. Wywodzę się też ze strategicznych gier bardziej. Cywilizacja, Europy, Universalis to są moje klimaty. Więc naturalnym było sprawdzenie gry i od razu mnie wciągnęła. Chciałem poszukać przede wszystkim czegoś nowego, bo się nudziłem trochę. Miałem pracę licencjacką do napisania, więc wtedy wszystkiego się targałem, żeby cokolwiek zrobić w wolnym czasie. No i wyszło to TFT. Okazało się, że jeszcze jestem dobry, nie tak jak w LoL'u, że stakuję jakiegoś diamenta, tylko po prostu mogę sobie challengera wbić na EUW. I tyle, po prostu grałem we wszystkich turniejach, jakie mogłem. Zacząłem streamować i tak to się zaczęło, że tak nazwę. Przygodę z TFT rozpocząłem drodze, jak ono wyszło. To była taka fajna skocznia od Ligi Legend, a dalej była właśnie w klimacie naszego lore Riot Gamesowego, lore Ligi Legend. I była taką skocznią właśnie od community, które, no nie oszukujmy się, w LoLu daje w kość, a w TFT jest dosyć pozytywne. Tam poza Lulusiem i paroma tymi patostreamerami, prawda? Panowie z Riot Games pewnego dnia zadzwonili do mnie, że trwają takie prace, pojawi się u nich taka produkcja z rodziny autobatlerów. Wtedy ten gatunek był bardzo młody i nagle okazało się, że ta gra po prostu trafia w to, czego ja oczekuję, czyli bardzo dynamiczna gra logiczno-strategiczna to przede wszystkim i właśnie w takim wymiarze dynamicznym. Tego brakuje dzisiaj w grach strategicznych. Parę tygodni przed wyjściem gry zainteresowałem się dopiero gatunkiem autobattlerów. No i kiedy wyszło TFT, od razu grałem wiele godzin dziennie. Chciałem grindować ladder i polepszać się. No i tak zostało do dzisiaj. Hype wokół TFT był naprawdę duży. Wielogodzinne kolejki jeszcze na serwerze testowym PBE oraz olbrzymia liczba widzów na Twitchu. Gra przykuła uwagę zarówno osób, które grały w autochessa czy karcianki, ale także graczy Ligi Legend dzięki temu, że została umieszczona w jego kliencie. Gra fascynowała kilkoma unikalnymi elementami, takie jak na przykład, że gra 8 graczy na raz lub potencjalnie ogromna liczba możliwości w łączeniu ze sobą jednostek na planszy, rozstawieniu ich, podglądaniu jednocześnie przeciwników, nie wspominając już o tworzeniu przedmiotów z losowych połówek zdobytych na rundach PvE. Dlaczego zakochałem się w tej grze? To dlatego, że sprawdza Twoją kreatywność, sprawdza, jak możesz się zachować w trudnych sytuacjach. No i też jest ten element takiej ekscytacji, bo jednak jest trochę losowości, więc nigdy nie wiesz, co Cię spotka, więc każda gra jest inna. Nie grałem w nic podobnego wcześniej, więc no było to coś nowego na pewno i też dużą część tego, że właśnie tak zostałem i grałem bardzo dużo, było to, że
też tak jak w lidze, no, nie miałem problemy z, nie wiem, wyjściem do jakiejś tam lepszej dywizji, to nie wiem, miałem jakąś platynę może czy coś takiego. Tak tutaj od razu nie miałem problemu z biciem najwyższej rangi. Co sprawiło, że zostałem? No na początku grałem przez większość pierwszego setu, bo naprawdę dobrze się bawiłem. Było to coś nowego. Wbicie mastera tam wtedy na Eunę to też było przyjemne. I też, że mogłem na przykład snajpić streamerów. Pamiętam, że przyszedłem wtedy na EUW, jeszcze pod nickiem Prudasarien i snajpiłem Nervariana i grałem z nim. Od czwartego setu zacząłem się przykładać bardziej i pojawiła się jeszcze jedna motywacja do gry, czyli no właśnie ten e-sport i że jestem naprawdę dobry w tą grę i mogę coś osiągnąć. Zabrakło mi chyba jednego punkta, żeby się dostać na dzienne, na studia i poszedłem na zaoczne. Ale mi się wydaje, że to był że dobrze mi to wyszło po prostu, bo dzięki temu właśnie mogłem się skupić bardziej na TFT właśnie, na streamowaniu i tak dalej. I dzięki temu może jestem tu, gdzie teraz siedzę właśnie sobie, fajnie, w studiu. Rozmawiam o TFT. Szczerze, przy TFT zostałem na dłużej, bo byłem w to dobry. Nie wiem czemu, jakoś to przestawianie pionków, to wiecie, rolowanie dosyć dobrze mi wchodziło i wbiłem właśnie Challengera dosyć szybko, co zdziwiłem się. A jeżeli w coś jestem dobry, to lubię w to grać, że tak powiem. No poza Ligą Legend, której no wiadomo jak idzie. Ja w 2019 roku już byłem bardzo zmęczonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o gry karciane. Bardzo długo je komentowałem, bardzo długo uczestniczyłem w rozgrywkach i to powodowało u mnie takie wypalenie. Szukałem czegoś nowego, szukałem czegoś innego i tutaj z pomocą pojawił się Riot Games i Teamfight Tactics. Ta gra automatycznie od samego początku pokazała, że można zrobić więcej rzeczy, można zrobić ciekawiej, rozwiązać całą rozgrywkę, więc ten aspekt dynamiki, aspekt ilości decyzji, którą trzeba podjąć, tego jak trzeba planować sobie rozgrywkę, od razu sprawił, że spojrzałem na Autobattlera od Riot Games i nagle okazało się, że reszta gier karcianych, w które wcześniej grałem, tak naprawdę stała się wtedy nieistotna. Poza tym, że całkiem nieźle mi idzie w TFT, to utrzymuje mnie przy nim community, plus to, że jestem w stanie o wiele bardziej z widzami się jako tako zżyć, z nimi rozmawiać. Nagrając w ligę, o wiele mniej tego czatu się czyta, a w TFT są te krótkie przerwy między rundami i idzie o wiele bardziej z widzami się, że powiem, zżyć. Wiesz, jak zaczynałem streamować Teamfight Tactics, była lekka obawa, że jednak poprzez to, że gra jest szybsza, bardziej dynamiczna, będzie troszkę mniej kontaktu z publicznością, ciężej będzie odpowiadać na wszystkie pytania. Zacząłem powoli, jeden stream, drugi stream, trzeci stream, czwarty stream. Nagle okazało się, że dla widzów to jest właśnie to, czego oni oczekują i udało się zrobić ten transfer z tego świata gier karcianych do świata autobattlerów. Znaczy ja też nim przeniosłem się na TFT, że miałem momenty, że liga była tak trochę w odstawce, tak, że zagrałem sobie, nie wiem, 1-2 streamy w tygodniu w ligę, reszta w TFT, ale większość widowni jako tako zaadaptowała się i lubiła to wymieszanie, tak, że na przykład jak już rzuciłem TFT powiedzmy na miesiąc, to pytali się na lidze, kiedy TFT. Z kolei na TFT się pytali, kiedy liga, ale wydaje mi się, że widzowie jako tako zareagowali dobrze. Na początku najlepszymi graczami byli ci, którzy właśnie przyszli do TFT z karcianek, przyszli z innych gier tego typu, bo po prostu mieli jakiekolwiek doświadczenie z grami strategicznymi i tak naprawdę wtedy, żeby wbić tego challengera, naprawdę nie wymagało to takiego wysiłku i takiego skilla, jak na przykład wymaga to teraz, więc ale dla mnie to było wiadomo bardzo, bardzo fajny impuls, bo w żadną inną grę nigdy mi nie szło tak dobrze, więc naturalnie, gdy właśnie zaczęło się TFT i od razu szło dobrze, to naturalnie jeszcze bardziej się to wszystko snowballowało, a też zawsze miałem jakieś tam aspiracje właśnie sportowe. Nigdy nie miałem na to okazji i jak tylko pojawiła się okazja, to od razu ją złapałem i się jej trzymam do tej pory. No, najbardziej wciągnęło mnie w tą grę, szczerze mówiąc, tak naprawdę to, że po prostu byłem w nią dobry. Że byłem w nią dobry, że wygrywałem i ja zawsze byłem tym dzieckiem, które chce rywalizacji, czy to jakieś skoki w dal kiedyś, czy w siatkówkę.
W TFT zacząłem grać, jak tam miałem właśnie taką przerwę trochę od sportu, że tak nazwę, bo miałem obojczyk połamany i no po prostu miałem dłuższą przerwę, nie chciał mi się zrosnąć. I te gry komputerowe, jak znalazłem odskocznie, gdzie jestem dobry, a nawet najlepszy w Polsce w pewnym momencie, mi się wydaje. Znaczy no, tak było po prostu. To tylko się chciało grać, wygrywać i po prostu poszerzać jakieś swoje horyzonty, o, że tak nazwę. No i byłem zadowolony i dzięki temu tak jakby czułem się spełniony. Widziałem, że cały czas to rośnie, jest progres i na streamie, i wynikowy, w sensie jeśli chodzi o turnieje, więc tylko szedłem kroczek, schodek po schodku do góry. Na pewno gracze Ligi Legend porównują LoL'a do TFT, chociażby z tego powodu, że obie gry znajdują się w środku jednego klienta. Można na samym początku, gdzie Teamfight Tactics nie miało jeszcze sportu, nie miało żadnego tak naprawdę zaplecza takiego turniejowego, można było powiedzieć, że ktoś, kto grał w ligę, powiedział: o, ci z TFT, oni tu po prostu grają sobie jakiś tryb dla zabawy, ale ten tryb nie ma większej przyszłości. Nagle okazało się, że tak dużo osób chce grać w TFT, tak dużo osób jest zaangażowanych w tą społeczność, że z mojej perspektywy czasu wydaje mi się, że Teamfight Tactics dzisiaj jest jak najbardziej pełnoprawną grą, pomimo tego, że dzieli launcher z Ligą Legend. A czy gracze TFT są gorsi? Nie. Powiedziałbym, że są na takim samym poziomie jak gracze Ligi. Bardzo często gracze Ligi wskakują zagrać kilka gierek w TFT i tak samo gracze z Teamfight Tactics potrafią zagrać sobie na przykład Górnej Alei jakimś tankiem i wszystko jest też w porządku. Nie wydaje mi się, żeby gracze Ligi Legend traktowali graczy TFT jako graczy gorszej tej kategorii. Nie wiem, czemu tak jest, tak niektórzy myślą, ale mimo wszystko wielu graczy TFT to są właśnie byli albo obecni gracze Ligi Legend i te community jest bardzo wymieszane, ale ja osobiście nie spotykałem się z tym, żeby gracze TFT byli gorzej traktowani. Tym bardziej są mądrzejsi, bo nie oszukujmy się, wielu streamerów i graczy Ligi Legend nie ma matury, tak? A gracze TFT, studenci, ułożeni, więc nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Pierwszy turniej w TFT to była Liga Łowicz. Liga Łowicz to był ciekawy turniej organizowany przez Leo from Korea i to był turniej, w którym gracze mogli grać ile chcieli. Za top 4 zyskiwali punkty, za bottom 4 je tracili, więc tu trzeba było się zastanowić, czy na pewno chce grać dalej, czy chce uczestniczyć w tym formacie, czy po prostu w danym momencie chce przestać grać, żeby zachować liczbę punktów. I po tym turnieju był Wedel Cup, czyli kolejny turniej. Witamy Was bardzo serdecznie na finałach turnieju Teamfight Tactics by Wedel Up. A my tutaj mamy Klimę, Pablo Jusiksa, Juzio Coxa, Kezmana, Shredina, Tutka oraz Krystiana. Jest 8 tak naprawdę graczy, którzy są chyba tak naprawdę w topce, wydaje mi się, nawet polskiego Teamfight Tactics, bo przypominam, że jeśli chodzi o zapisy do tego turnieju, no to braliśmy pod uwagę zawodników z największą rangą na serwerze UNN na Teamfight Tactics na tamten okres, więc no, ci zawodnicy nie bez powodu. Na Wedlu mi się wydaje, że miałem największe doświadczenie turniejowe z osób, które tam były, bo w Polsce to był faktycznie pewnie drugi taki turniej po prostu i na pewno największy, który jakieś tam tempo narzucił tej całej scenie, czy coś, nie wiem jak to nazwać, określić. Ale dużo było takich turniejów europejskich czy francuskich, w sensie czy światowych. Właśnie w NA zostałem zaproszony tam w pierwszym secie właśnie na taki fajny turniej, gdzie była zaproszona topka Europy, że było top 4 graczy Europy, top 4 graczy NA i ja tak zostałem przy okazji zaproszony na pewnej platformie, bo się dobrze znałem z organizatorami i wygrałem ten turniej i tam to myślę, że mi najwięcej dało. To był taki pierwszy krok, że kurde, potrafię, nie? Że nawet nie w Polsce, ale po prostu z ludźmi najlepszymi z Europy i ze Stanów. Nie dość, że potrafię powalczyć jak równy z równym, to po prostu na nich wygrać i grać o swoje. A Wedlu, nie wiem, się czułem tak, że wiedziałem, że wygram i potem 4 gry z rzędu wygrałem i tak potem myślę, kurde, no wstałem i wiedziałem, że tak będzie. To robi póki co Azyl, jeszcze kolejny fajny spark dorzucony jest Pyrokazm, kolejna jeszcze tsunami od nami i to jest tak naprawdę koniec, chociaż jeszcze nie, bez szans, Klima. Bez szans. Zwycięzca może być tylko jeden, a Kezman mecz za meczem udowadnia, że to on tutaj przybył, aby zgarnąć nagrodę za pierwsze miejsce. Czasami tak jest, wstajesz i wiesz, że to jest ten dzień. Myślałem, że wczoraj też taki będzie, ale no się nie udało. Ale ten Wedel, kurde, pomógł mi. Wiadomo, że tam
Zawsze w TFT musi być trochę high rollu, ale nie wiem, nie przypominam osoby, która wygrała turniej i nie high rollowała, więc po prostu chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać sytuację, która ci daje gra. I to też był taki pierwszy znak dla, znaczy może nie pierwszy, ale kolejny znak dla rodziców, ale taki pierwszy duży krok, że coś z tego może być. Oni po prostu się martwili, że nie wiadomo, nieznana ścieżka. Jak zobaczyli, że fajny pieniądz może z tego być, to niech tylko od początku nie wspierali, ale jak zobaczyli, że jeszcze jestem ogarnięty i przy okazji nie tylko chcę wygrywać, ale też robić coś poza tym, żeby mieć jakiś plan B, że tak nazwę, to wiedzieli, że będzie dobrze. Co prawda te pierwsze turnieje dla mnie, które ja grałem, to były takie bardziej, które sami organizowaliśmy jako streamerzy. Chociaż w tym pierwszym Łowiczu brałem udział, to wspominam to miło, a fakt jest taki, że te turnieje umożliwiły właśnie graczom poznanie siebie i ci gracze, którzy są obecnie profesjonalni, są streamerami, są w organizacjach, troszkę pokazali się na światło dzienne i wydaje mi się, że one trochę pozwoliły im ukształtować się jako osoby w tym community i pokazać się przede wszystkim. Przyznam się szczerze, że nie przygotowałem się do turniejów. W sumie już od wielu lat tak to bardziej e-sport traktuję jako taką bardziej zajawkę, więc było to totalnie YOLO, ale bardzo dużo satysfakcji dawało pokonanie zazwyczaj streamerów, tak to były często turnieje streamerskie. Jak tam Lotar, Black czy Tutek uplasowali się za mną, to lubiłem widzieć ich grymasy na twarzy. Kolejnym krokiem na scenie turniejowej było pojawienie się Bitwy Wybrańców. Bitwa Wybrańców to seria turniejów, która powstała z inicjatywy Riotu w celu pobudzenia polskiej sceny, zmotywowania graczy do grindu, co miało skutkować ogólnym podniesieniem poziomu polskich graczy na arenie międzynarodowej. Na przestrzeni 7 turniejów najlepszymi graczami w klasyfikacji generalnej byli Shredin, Luluś, Aki i Sage, czyli gracze, którzy mniej więcej od tego czasu zaczynali być postrzegani jako ścisła topka polskich graczy. Jest to też turniej, który był jednym z pierwszych, na których można było zobaczyć takich graczy jak Shirkane czy Zbrojson, o których trochę później było bardzo głośno. Bitwa Wybrańców była turniejem, który miał sprawdzić potencjalne zainteresowanie oglądaniem rozgrywek przez widzów oraz udziałem graczy w turniejach o bardziej rozpiętym harmonogramie. Odzew graczy był bardzo pozytywny i wpływ regularnej gry był widoczny gołym okiem na wynikach graczy na laderze. Czasami pytają mnie ludzie, co mnie wzięło na to, żeby zorganizować turniej zamiast samemu w nim uczestniczyć. I w sumie nie do końca tak było, że to był mój pomysł, ale skontaktował się ze mną Grzegorz z Riotu. Zaproponował organizację właśnie serii turniejów, które miałyby nagradzać regularną grę na laderze i mieć na celu wzmocnienie siły Polaków w świecie TFT. I bardzo mi się spodobał ten pomysł. Nie mogłem w sumie odmówić, ponieważ po prostu chciałem, żeby to się wydarzyło. I no jeżeli mogłem poświęcić, powiedzmy, swoje granie na rzecz tego, żeby to się na pewno odbyło, to stwierdziłem, że to jest spoko. No, przy okazji mogłem się sprawdzić w tym formacie, zobaczyć, z czym to się je, organizacja takiego turnieju, komentowanie go potem. To też było ciekawe doświadczenie. Nie miałem żadnego doświadczenia tak naprawdę z organizacją turniejów, ani w sumie czegokolwiek, więc wchodziłem na totalnie nieznane mi terytorium. I no może troszeczkę się stresowałem na początku, ale no w sumie nieocenioną pomocą było dla mnie Friendly Fire, z którymi organizowałem wspólnie Bitwy Wybrańców. I tak naprawdę dzięki temu, że oni zajęli się większością organizacyjnych spraw i pomogli z grafikami, z realizacją turnieju, nie musiałem się tym aż tak przejmować i mogłem skupić się głównie na tym, co w sumie dobrze kojarzę, na czym się znam, czyli komentowaniem, na kontakcie z graczami, gdzieś tam promowaniem tych turniejów w swoim środowisku. Turnieje, które były organizowane wcześniej, przed moimi bitwami wybrańców, zazwyczaj były to jednorazowe turnieje z kwalifikacjami, które zazwyczaj odbywały się w jeden dzień. Często przez BO1 odpadali dobrzy gracze, przez to, że no jednak losowość jest duża w tych pojedynczych grach. No i moje turnieje właśnie miały na celu nagrodzić regularną grę i wysoki poziom utrzymywany przez dłuższy czas. I to właśnie wyróżniało Bitwę Wybrańców na tle innych turniejów.
To, co mi się podobało w genezie Bitwy Wybrańców, to że tak naprawdę Riot wyciągnął rękę do społeczności TFT i wiedząc, że potrzeba jest zapełnić jakoś czas, kiedy nic się nie dzieje pod względem competitive, nie było turniejów, tak naprawdę pozwolił nam stworzyć taki turniej, jakiego potrzebowaliśmy. Nie było tam za dużo ingerencji z ich strony, tylko właśnie ja miałem tak naprawdę swobodę zupełną w organizacji, w zaplanowaniu formatu. Mogłem to zrobić tak, jak wydawało mi się, że byłoby najlepiej. I od samego początku właśnie widać, że Riot chce, żeby nasza polska społeczność się rozwijała, żeby gracze byli coraz lepsi i stwarza nam do tego warunki, żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Bitwa Wybrańców miała sprawdzić zainteresowanie Competitive TFT na polskiej scenie. No i po zorganizowaniu wszystkich turniejów mieliśmy odpowiedź zwrotną z Riotu, że wyszło świetnie, spełnione były oczekiwania, no i pojawiła się Ultraliga tuż po Bitwie Wybrańców, co było takim potwierdzeniem tych słów. No i w sumie ucieszyłem się bardzo, że w końcu mogłem sam zagrać, a nie już tylko komentować i patrzeć na te zmagania z boku. Mimo że do pierwszych 2 nie udało mi się dostać z sezonów, ale potem już dało radę. Przyszedł czas na zapowiedź pierwszego sezonu Ultraligi TFT. Ultraliga została ogłoszona na przełomie setu 4 i 4,5 i była postrzegana jako największy turniej na polskim podwórku, jaki miał się odbyć do tej pory. Podobnie do Wedla mieli grać najlepsi gracze z Polski. Pierwsze kwalifikacje do Ultraligi, zresztą jak każde następne, były bardzo bliskie. Na 6 slotów dostępnych z ladera EUW zazwyczaj było około 10 graczy, którzy mieli potencjał na zajęcie jednego z nich. Tydzień przed snapshotem jest jednym z najbardziej zaciętych okresów TFT, podczas którego gracze rywalizujący o miejsce w Ultralidze grają długie godziny bez przerwy, a na koniec wyścigu dzielą ich niewielkie ilości punktów, więc moment snapshotu jest zazwyczaj momentem wielkiej ulgi dla zwycięzców i olbrzymiego niedosytu dla tych, którym się nie udało. Ultraliga, realizowana przez Polsat, była o krok lub 2 przed dotychczasowymi turniejami jak Bitwa Wybrańców czy Wedel Cup. Top 4 Ultraligi było bardzo prestiżowym osiągnięciem, bo poza tym, że miało oczywiście najlepsze nagrody, to premiowało również bezpiecznym slotem w następnej edycji, jak i możliwością udziału w europejskim turnieju Star Cup. Ogłoszenie Ultraligi wpłynęło dosyć, to był jeden z takich kluczowych aspektów, powiedzmy, tutaj w podejmowaniu tej decyzji o przejściu pro, bo jednak już ta Ultraliga miała jakąś tam renomę. Nie była to jakaś tam liga jakaś tam osiedlowa, czy od jakiegoś tam randomowego sponsora, który raz wykłada hajs i potem po prostu znika. Tylko faktycznie to już były te Mistrzostwa Polskie, które były już w Lidze Legend, które też wiadomo, no nic nie było pewnego, że to już jest gdzieś tam kontrakt klepnięty na 10 lat, że będzie 10 sezonów z rzędu, ale no jednak można było się po tym spodziewać troszkę więcej niż jakiegoś tam jednorazowego turnieju. Na mój rozwój? No to chodzi tu oczywiście o Ultraligę, sezon pierwszy, w secie 4. Było to na pewno bardzo fajne przeżycie, pokazanie się w telewizji, nowe doświadczenie, nowa też motywacja. Pamiętam pierwsze kwalifikacje do Ultraligi, kiedy była ostatnia noc i grałem po prostu w nocy, żeby się dostać. Był wtedy snapshot o 12 rano i cały tam Discord Kezmana wtedy mi kibicował, śledzili, czy gram u kogoś na streamie, więc no bardzo fajne emocje. Wtedy się nie udało, ale dostałem się z kwalifikacji, więc myślę po prostu, że dużo dobrych emocji i dużo też takiego doświadczenia oraz obycia się już taką, powiedzmy, semi-profesjonalną grą, tak? To po prostu był dobry początek, no gdzieś trzeba zacząć, tak? Pojawienie się Ultraligi wpływa bardzo pozytywnie na polską scenę z tego względu, że ludzie chcą się pokazać jak najlepiej na Mistrzostwach Polski, dlatego też te całe pół roku muszą się
start dzień w dzień, żeby być coraz lepszym. Dlatego też poziom ich rośnie po prostu. Mają też motywację z tego względu, że jednak Ultraliga daje możliwość zarobku i też rozgłosu, więc no to jest też największa motywacja, to mi się wydaje. Już przy pierwszej Ultralidze zacząłem czuć, że coś się dzieje. Wygrana w nim mocno podbudowała mnie i zacząłem czuć, że może warto iść w tym kierunku. Wiesz co, no ja pamiętam ten okres bardzo dobrze. Pamiętam, że właśnie rozmawiałem wtedy z moją mamą, mówiąc, że tam kilka jeszcze chyba miesięcy to było wcześniej, że słuchaj, no jest taka gra, jestem bardzo dobry, jestem teraz, mam jeszcze czas, bo jeszcze się uczę, więc teraz przez jakiś czas poświęcę się temu bardziej, będę siedział więcej, postaram się no, jakoś tam najlepiej mieć najlepsze wyniki. I ja nie dość, że musiałem to sprzedać, że tak powiem, samemu sobie, żeby uwierzyć, że w ogóle to będzie miało jakiś sens, jakąś przyszłość, że mogę wiązać z tym jakieś plany. Też musiałem to troszeczkę sprzedać moim rodzicom, chociaż szczerze mówiąc bardziej to musiałem sprzedać sobie, bo gdzieś tam nie miałem nigdy presji ze strony rodziców, tylko raczej po prostu wspierali mnie, cokolwiek bym nie robił. Więc tutaj sam musiałem się przekonać, że faktycznie będzie to warte po prostu poświęcania sporej ilości czasu, ale w tamtym momencie też dużo do stracenia nie miałem, bo jeszcze byłem w szkole, jeszcze miałem ten czas, który nawet jakbym go stracił zupełnie, to bym nie miał jakiegoś, no dużo bym nie stracił, bo i tak pewnie bym go stracił w jakiś po prostu inny sposób, nie? Wtedy scena była tak naprawdę bardzo świeża. W czwartym secie to jeszcze były czasy, kiedy tam Kezman, Shredin byli uważani za najlepszych, więc jakby nie wchodziłem z takimi oczekiwaniami w tą Ultraligę. Znaczy wiedziałem, że tam byłem top 1 na laderze, wymieniałem się ze Shredinem, więc czułem, że mogę powalczyć o mistrzostwo, ale nie miałem powiedzmy takiego wejścia, że okej, jeśli nie wejdę do finału, to jest to poniżej powiedzmy moich oczekiwań. Jego problem jest zupełnie odwrotny w stosunku do Shredina. Shredin dostał te smoki, ale nie chciał ich wziąć. A Luluś tak bardzo ich pragnął, ale ich nie dostał. Co tak zaskoczyło? No na pewno jak dobrze było odebrane przez community wtedy, ta pierwsza Ultraliga i jak dobrze ludziom się to oglądało według tego, co mówili. To na pewno było takie jedno z zaskoczeń. Po organizacji Bitwy Wybrańców przyszedł czas na Ultraligę, do której 2 razy mi się nie udało dostać, po czym 2 sezony grałem, ale nie udało mi się dojść do finału, więc pozostaje spory niedosyt. Chciałbym jeszcze tę Ultraligę wygrać, to jest taki mój cel, który ucieszyłbym się, jakby mi się udało zrealizować, ale póki co skupiam się na organizacji kwalifikacji do następnych Mistrzostw Polski. Będę musiał sam się do nich dostać w trochę trudniejszy sposób, przez to, że sam w nich nie będę brał udziału, ale jeżeli się dostanę, to dam z siebie wszystko, żeby wygrać następny sezon. Dla mnie to było też bardzo ciekawe przeżycie jako osoby, która też normalnie wcześniej była tylko tam jakimś widzem na Twitchu, gdzieś tam kojarzyła tych wszystkich powiedzmy ludzi i tak dalej, kojarzyła te organizacje i tak dalej, a potem właśnie wchodzenie w to środowisko, poznawanie tych ludzi, którzy za tym stoją, których może gdzieś tam już wcześniej kojarzyłem po niku albo nawet którzy już byli bardziej gdzieś tam rozpoznawalni i te niki mi się w głowie zamieniają na twarze i potem już jak czytam ten nick, to już nie chodzi tylko o nick, tylko też widzę tą twarz. StarCup był jednorazowym turniejem dla topowych graczy z krajów europejskich, głównie z tej wschodniej części. Polacy mogli się do niego dostać, zajmując miejsce w top 4 pierwszego sezonu Ultraligi. Dlatego polskimi reprezentantami zostali Shirkane, Aki, Sage i Zbrojson. Wydaje się, że StarCup był formatem mocno eksperymentalnym. Tylko gracze z Polski awansowali do niego ze swojej ligi, pozostałe kraje inaczej wybierały swoich reprezentantów, często nawet bez kwalifikacji.
Polacy pokazali się bardzo dobrze na tle innych narodów, co zwieńczyli zajęciem 1. i 3. miejsca przez 2 graczy Devil's One, Sage'a i Shirkane'a. Co też potwierdziło, że ta organizacja miała wtedy najmocniejszy skład na polskim podwórku. StarCup to był pierwszy międzynarodowy turniej, więc nie reprezentowałem tylko siebie, lecz też wszystkich Polaków, powiedzmy. Dlatego też presja była większa, no i też motywacja na pewno, bo nie można było zawieść swoich widzów. Raz się pojawił. Ej, co jest? StarCup był turniejem, w którym brali udział tylko gracze z serwera EUNE, czyli tutaj cała wschodnia część Europy. Tutaj nie było żadnych zachodnich graczy, którzy też w sumie wtedy i dalej raczej są w topce, i więc to, jeśli chodzi o poziom, nie był turniej na najwyższym poziomie europejskim. Powiedziałbym, że StarCup był porównywalny poziomem do Ultraligi na tamten moment. Wydaje mi się, że nawet teraz, gdy będziemy mieli kolejną edycję StarCup, którą będziemy właśnie już będę za niedługo grał, już w tym momencie nawet wydaje mi się, że poziom tego StarCupa będzie nawet niższy niż Ultraliga, bo polskie TFT i ogólnie polska liga no bardzo dobrze się rozwinęła, więc naturalnie też mamy dużo lepszych graczy niż właśnie tacy inne kraje tutaj z Europy Wschodniej, ale no wtedy to było na pewno ciekawe, bo może to nie był jakiś super duży szok, bo jednak grając gry rankingowe, po prostu grindując ladder, no my wszystkich tych graczy spotykamy i my gramy, to nie jest jakiś, nie ma żadnego starstrucka czy coś takiego, że nagle widzisz jakiegoś gościa, który ma, nie wiem, bardzo dużo LP i nagle coś, no nie wiem nawet jak to opisać, no po prostu nie było to żadnym dla mnie niczym aż takim dużym. Raczej tak jak powiedziałeś, był to kolejny przystanek, kolejny turniej, na którym można było się pokazać, można było coś wygrać, coś zarobić, zebrać trochę doświadczenia, nie? Worldsy, czyli Mistrzostwa Świata, były organizowane od 3. setu i w kwalifikacjach zawsze znajdowało się paru Polaków. Ale zarówno w secie 3, jak i w 4 żadnemu z nich nie udało zakwalifikować się na tę imprezę. W 5. secie, po bardzo mocnym sezonie trzymania się blisko ścisłej topki na laderze, w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata zabłysnął Shirkane. Po tym jak w poprzednim secie zdobył Mistrzostwo Polski, wygrywając Ultraligę, sięgnął po kolejny kamień milowy, kwalifikując się na Mistrzostwa Świata jako pierwszy Polak. Dostałem się na Mistrzostwa Świata poprzez jedyny wtedy turniej kwalifikacyjny, bo jednak to było jeszcze przed tymi zmianami, gdzie na pewno ciężej było się dostać niż jest to teraz, bo wcześniej miałeś turniej tak naprawdę jednej szansy. Trzeba było być wysoko na laderze, dostać się na kwalifikacje bezpośrednio na Mistrzostwa Świata. Teraz jest tych turniejów więcej, są Golden Spatula Cup, jest trochę łatwiej. No i co? No i jako pierwszy Polak dostałem się najpierw do top 16, to był najlepszy wynik, potem do top 8. Myślę, że największym zawodem było dla mnie to, że ten LAN się nie odbył jednak w Chinach, bo jednak to byłaby super przygoda. Zawsze chciałem pojechać, zwiedzić świat. Po Europie jeździłem, ale nigdy w Azji nie byłem, więc no to był takie... Bo to mnie bardzo też motywowało, nie? Że jednak, żeby pokazać się gdzieś w innej części świata, ale wtedy jednak wiadomo, że zostajemy w domu przez COVID, to było taki cios troszeczkę, ale no cóż, tak bywa już. W pierwszym dniu było ciężko, taki rozgrzewkowy dzień powiedzmy. Trzeba było się wdrożyć jakoś dobrze w ten turniej, no ale się udało, 4. miejsce. A drugi dzień już no, na luzie wygrałem swoją grupę. Też wszyscy inni Europejczycy odpadli, więc no, byłem taką ostatnią nadzieją Europy. Nie wygrałem, ponieważ mój ostatni przeciwnik był po prostu za mocny. Jego board był tak zwaną egzodią, czyli bardzo ciężko było wygrać. No, analizowałem to potem. Wydaje mi się, że no, miałem szanse zerowe, no, ale był ogromny zawód. No, ręce mi się trzęsły bardzo przy ostatniej walce. Są niesamowite emocje. Może coś mogłem zrobić lepiej, może jakieś ustawienie, ale w tamtym momencie
już naprawdę ciężko było się skupić tak w pełni przy takich emocjach. Has done it. Hwanmi is your Teamfight Tactics Reckoning World Champion. Myślę, że gdyby to się odbyło w Chinach, to na pewno presja była większa, stres by był większy, no bo to jednak przed kamerami, wiecie, pierwszy raz taka obca kultura, tyle kilometrów od domu, więc no myślę, że na pewno stres byłby większy i jakby to zadziałało na mnie wtedy, nie wiadomo, można tylko gdybać. W secie 6 zmienił się system kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory liczyły się tylko wyniki na laderze. Natomiast od teraz można było się też dostać do kwalifikacji mistrzostw z turnieju Golden Spatuli. Odbyły się 3 takie turnieje na przestrzeni setu 6, a do kwalifikacji Mistrzostw Świata dostawało się 15 osób, a także zwycięzca każdego z nich. Pod koniec okresu kwalifikacyjnego Zbrojson nie był blisko dostania się na kwalifikacje do Mistrzostw Ladera, ani nie zdobył żadnych punktów do klasyfikacji generalnej Golden Spatuli. Do zagrania została ostatnia złota szpatułka, z której musiał zdobyć wystarczająco punktów, aby wcisnąć się do top 15. Wydawało się, że jego szanse na Worlds są niskie, lecz Zbrojson niczego sobie z tego nie robił i po prostu wygrał Golden Szpatulę, znienacka dostając się na kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Dla mnie to wtedy był wielki sukces, wielkie osiągnięcie, szczególnie po sezonie, gdzie tak naprawdę gdyby ktoś mi powiedział na początku, że tak skończę, że będę na Mistrzostwach Świata, to bym mu pewnie nie uwierzył, a gdyby mi ktoś powiedział w połowie sezonu, że tak się stanie, to już w ogóle byłaby totalna odklejka, bo ja tak naprawdę na wszystkie, i na Mistrzostwa Europy, i potem dzięki temu na Mistrzostwa Świata się dostałem dosłownie last minute, bo dostałem się na z ostatniej spatuli, którą wygrałem. That is going to be my man, going to be experienced, and going to be the recently crowned Zbrojson from Poland as our 3 Golden Spatula Cup winners throughout this set. Gra na najwyższym poziomie tak naprawdę sprawia najwyższą frajdę, przynajmniej dla mnie. Ja grając na niższym poziomie, nie mając takiego wyzwania przed sobą, mnie to bardziej nudzi, a właśnie tutaj ta możliwość wejścia na ten najwyższy poziom zagrania, no to było dla mnie bardzo coś ekscytującego i pamiętam ten okres właśnie przygotowania do Worldsów. To był okres, w którym bardzo dobrze mi się ogólnie grało w TFT, bo miałem, wiadomo, świetną motywację właśnie przez te nadchodzące Worldsy. Miałem też takie poczucie, że faktycznie przykładając się, poświęcając wystarczającą dużą ilość czasu, będę w stanie gdzieś tam dojść do takiego poziomu i osiągnąć, powiedzmy, taki swój prime, powiedzmy. That Zeri is perfectly positioned. Does get Zyra ulted though. The Zyra ult making a massive difference here. The Zeri cutting through. Victor ult not quite enough to get Zeri. Zeri is about to bleed out. Zeri is down. Renata kept everyone alive. And Zbrojson manages to stay alive. Pokazało mi to właśnie, że okej, jeśli faktycznie w przyszłości będę wkładał też taką dużą pracę, to faktycznie będę mógł osiągać te efekty, nie? Bo czułem to, że te efekty osiągnąłem po prostu. Przygotowanie do Mistrzostw Świata trwa cały set. Jest to gra po parę godzin dziennie plus analiza gry innych zawodników, szczególnie z Francji czy Chin, bo to jednak oni są tą topką światową. Do tego też nie można cały czas siedzieć przed komputerem, warto też wyjść. Ja powiedzmy też staram się jakaś siłownia czy nauka innych rzeczy, żeby jednak utrzymać ten czysty umysł, powiedzmy. Worldsy to wiadomo jest końcówka setu, tak jak już mówiłem, więc nie ma takiej rywalizacji na laderze. Też dużo osób już sobie odpuszcza pod koniec, więc ciężko jest szukać faktycznie dobrego środowiska do treningu na samych grach rankingowych, więc no właśnie mieliśmy tą inicjatywę, gdzie się zebraliśmy wszyscy i gdzie po prostu sobie screamowaliśmy, co w TFT nie jest zbyt częste, bo jednak screamy kojarzą się bardziej z takimi grami drużynowymi. No a w TFT tak naprawdę te screamy są niepotrzebne, bo jest to e-sport indywidualny, więc wszystko tak naprawdę
można osiągnąć z grania tylko ladera, ale no wtedy właśnie chodziło o to, żeby grać na najwyższym możliwym poziomie i żeby się przygotowywać w najlepszym środowisku po prostu. To był miesiąc czasu, gdzie ja powiedzmy grałem te screamy 5 godzin dziennie zazwyczaj graliśmy, 4-6 no powiedzmy. Potem grałem sobie jeszcze zazwyczaj solo i było dużo też oglądania, analizowania, czy tam tych gier właśnie moich ze screamów, czy właśnie innych osób, które były tam zakwalifikowane na Mistrzostwa Świata. I w sumie no to było takie codziennie 10-12 godzin faktycznie siedzenia w tym. Myślę, że przygotowanie do Mistrzostw Świata, do takich zwykłych polskich turniejów jest trochę inne, ponieważ polscy zawodnicy mają jeden styl gry, powiedzmy, znaczy dużo się nie różni, a jednak zawodnicy z Chin czy ogólnie z Azji są bardziej agresywni, powiedzmy, dlatego trzeba się też dostosować do nich troszeczkę. Dla mnie nie jest to kwestia przeciwników. Wiem dobrze, że gdy jestem w formie, nie ma to dla mnie znaczenia, na kogo gram, bo wiem, że jestem w stanie dojść do najwyższego poziomu, a już jestem na najwyższym poziomie, to nie ma nikogo lepszego ode mnie. Po Mistrzostwach Świata odczuwam większą presję, każda mniejsza czy większa porażka boli bardziej. Staram się z tym radzić, ale no jest tego trochę za dużo ostatnio. W Mistrzostwach Świata czułem lekkie wypalenie. To też kwestia była tego, że jednak trochę mi gra zaczęła mniej pasować, właśnie w związku z tą większą losowością. No ale nie mogłem zniknąć, nie mogłem zrobić sobie przerwy, bo jednak zbudowałem już jakąś tą markę i no, ludzie oczekiwali, że jeszcze wygram to Mistrzostwo Świata, prawda? Więc no, nie mogę sobie pozwolić na przerwę. No więc też się trochę zmuszałem do tej gry. No i wychodzi jak wychodzi, teraz trochę mniej tych sukcesów, ale mam nadzieję, że to wróci. Wydaje mi się, że TFT w Polsce idzie dosyć dobrze do przodu. Na takiej zasadzie, że jesteśmy jeden z większych community, jesteśmy jedną z większych społeczności. TFT wiadomo, jest tam Francja, pewnie Hiszpania, może jakieś Niemcy, ale ogólnie Polska w TFT wydaje mi się jest mocna. Fajnie jakby te prize poole poszły do góry dla graczy, żeby gracze mogli się w 100% poświęcić TFT, ale wydaje mi się, że kierunek, w którym idziemy, jest bardzo dobry. Polska scena jest w bardzo dobrym miejscu i czasie. Duża zasługa dzięki temu jest właśnie Riotowi po prostu, że mamy tą Ultraligę, że co chwilę mamy jakieś turnieje, mniejsze czy większe, nieważne, ale po prostu mamy, że Polacy wtedy się spinają, czy to na laderze, czy jakieś snapshoty i nagle jak jest snapshot do Ultraligi, to 6 Polaków jest 115 Europy i ten 15 się nie dostaje, nie? I to było takie trochę smutne. W sensie smutne dla tej osoby, która była 15, ale takie fajne, że kurde, Polska ma naprawdę duży potencjał i naprawdę po Francji jesteśmy zdecydowanie, mi się wydaje, największą taką siłą, bo jak nie zbroje są, to Travis, jak nie Travis, to Leluk i cały czas mam jakieś te osoby, które się pojawiają na najwyższym szczeblu rozgrywek europejskich. No i też mamy po prostu, to jest zbudowane od podstaw, że jest Ultraliga, są streamy i po prostu te community takie jest ze sobą zżyte fajnie, że no chce się wracać, chce się wrócić do domku, odpalić Star Streama i streamować dla nich, nie? Myślę, że polska scena TFT jest jedną z najlepszych na świecie. Udowadnia to, że mieliśmy reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata 2 sezony z rzędu. I myślę, że to jest zasługa głównie Ultraligi, bo jednak jeśli gracze mają o co grać, to motywacja jest większa i tym samym zawodnicy są lepsi. Jak mi się podoba rozwój, jest bardzo pozytywny. Na pewno to, co trzeba podkreślić na plus, to jest to, że że polski Riot, tam właśnie ten dział e-sportowy jest bardzo chętny na rozmowę, na jakiekolwiek zmiany w formacie. To jest coś, czego na pewno życzyłby sobie każdy gracz każdej gry. To właśnie otwarty kontakt z tym właśnie działem e-sportowym, więc oni po prostu starają się zrobić jak najlepsze środowisko e-sportowe z tego po prostu, co mają. Myślę, że na pewno czego mogą nam pozazdrościć, to na tych LANów. Widać, że teraz dopiero ruszyło w Europie.
W Hiszpanii był właśnie LAN na ostatniej Golden Szpatuli, ale no już takie drugie Mistrzostwa Polski i drugi raz LAN to jest na pewno fajne osiągnięcie i na pewno tego mogą nam pozazdrościć. I no gdzieś tej na pewno też solidarności, pomimo różnicy tam zdań, tam może niektórych sprzeczek u graczy, to jednak kiedy trzeba, to potrafimy się zjednoczyć i walczyć w słusznej sprawie. Polska scena ogólnie w porównaniu do innych krajów jest bardzo dobra, jest bardzo dobrze rozwinięta, ma bardzo dobrze skonstruowany ekosystem. Naprawdę ma świetne community, świetną publiczność. Ludzie chcą oglądać to TFT, ludzie odpowiedzialni za to TFT też wiedzą, co robią. Więc no ja jestem spokojny, jeśli chodzi o przyszłość polskiej sceny TFT. Polska scena TFT to jest taki obszar, który od samego początku bardzo powoli był budowany, ale był budowany w taki sposób społecznościowy. Zaczynaliśmy od naprawdę malutkich turniejów, one sobie rosły. Teraz ta społeczność jest bardzo duża. Mamy około 20-30 takich zawodników, którzy grają na naprawdę najwyższym poziomie i to w nich bym upatrywał takiej przyszłej, takiej polskiej legendy, może właśnie mistrza świata, więc mam nadzieję, że w Mistrzostwach Świata setu 7 właśnie Polak podniesie puchar. To są takie dosyć oklepane powiedzenia, ale no nauczyłem się takich rzeczy, których szkoła trochę nie uczy. Takich jak na przykład jakaś kultura pracy, czy samodyscyplina, czy właśnie bycie takim trochę swoim szefem, zarządzanie właśnie swoją pracą. I mam wrażenie, że już przez tą całą przygodę, którą mam ze sportem, naprawdę nauczyłem się takich rzeczy o sobie i ogólnie o życiu, których nie miałem pojęcia nawet wcześniej. TFT bardziej, nie wiem jak to nazwać, wyostrzyło moje takie zasady życiowe, o zawsze jakieś tam byłem pokorny i tak dalej. To w TFT, dzięki TFT, wiedząc jak to wygląda trochę, że trzeba czasami po prostu liczyć na high roll i po prostu czasami schować głowę w piasek, nawet jak ci nie idzie. Mimo tego, że wiesz, że jesteś lepszy od innych. Występ na Mistrzostwa Świata nauczył mnie tego, że nie wszystko da się wygrać. Nie mamy też wpływu na wszystkie rzeczy. No i tak jak e-sport, tak jak w sporcie też, tak jak całe życie w sumie, składa się głównie z porażek. No i też kwestia tego, jak sobie z tym radzić. Na pierwszy rzut oka to jest tylko granie w komputer, ale w momencie, kiedy pojawia się ambicja i pojawiają się cele, granie w komputer jest już tylko jednym z elementów tego, żeby dojść do tego celu, który sobie wyznaczyłeś. No i to właśnie jest koniec tej historii, którą dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć. Historii bardzo pięknej. Historii, w której wielu zawodników, zaczynając swoją przygodę od samego dołu, od tych takich podstawowych turniejów, właśnie jak dzisiaj rozmawialiśmy o Włowiczu, o Wedlu, dostało się tak naprawdę na sam szczyt. Dostało się na Mistrzostwa Świata i kto wie, może dzisiaj właśnie Ty zostaniesz następnym mistrzem świata, może to jest właśnie początek Twojej przygody.